Dzień doberek. Zanim powiecie, że mnie pojebało, bo już wzięliście tytuł, poczekajcie. Keep calm. Wytłumaczę wam. To jest Canon 1DS. 2002 rok. Pierwsza profesjonalna lustrzanka Canona. Nic więcej już lepszego nie dało się dostać. No, zajebisty sprzęt dla profesjonalistów. A to jest iPhone 14 Pro. No, nie sprzęt dla profesjonalistów, ale za to 20 lat młodszy. I zobaczymy sobie, czy jakikolwiek sens ma porównanie tych dwóch matryc, a moim zdaniem ma, dlatego że w smartfonach zeszła tak ogromna przepaść, a raczej postęp technologiczny, że moim zdaniem ten iPhone ma szansę z tym Canonem. Tylko będę chciał zrobić to porównanie troszkę bardziej merytorycznie niż źródło, które mnie do niego natchnęło, a raczej przypomniało mi, że mam nagrać taki odcinek, bo już miałem go kiedyś w planach, ale jak zobaczyłem ten artykuł z bloga z Interfoto, a paradoksalnie ten 1DS też jest z Interfoto kupiony, pozdrawiam, to no tak troszkę się striggerowałem, bo autor tam twierdzi, że współczesne smartfony nie mają podjazdu do jeszcze starszej lustrzanki, jeszcze bardziej gównianej technologicznie, że tak powiem, bo to stary Canon Nikon D100, no, który no, ma jeszcze matrycę CCD i to APS-C kropa, więc jest masakra. I że on nie ma startu w ogóle do tych smartfonów. Ale żeby nie było, to tam zrobił jakieś zdjęcia tym Nikonem, ale do zdjęć ze smartfona w ogóle tych nich porównuje, bo no nie ma w artykule, więc ja się tak troszkę zdenerwowałem i stwierdziłem, że zrobimy to bardziej merytorycznie. No i jak to będziemy robić? Po pierwsze, trzeba powiedzieć o dwóch wspólnych i najważniejszych cechach, które umożliwią mniej więcej bezpośrednie porównanie tych dwóch sprzętów. To jest Canon 1DS i ma pełnoklatkową lustrzankę matrycę, która ma 800 ponad milimetrów powierzchni milimetrów kwadratowych, a to jest iPhone 14 Pro, gdzie ta matryca ma ponad 70 mm. Około 12-krotna różnica w wielkości matryc, ale lat minęło 20. I tak, obie matryce mają 12 megapikseli. No ktoś powie, hola. Ten ma 48. No niby ma, ale te piksele są interpolowane w ten sposób, że 4 są składane w jeden, daje to teoretycznie lepszy, jakiś uśredniony obraz z 4 pikseli powiedzmy, ale 12 wychodzi wynikowo. W RAWie również będziemy dzisiaj robić tylko w RAWach. A ten Canon ma 11,3, coś takiego, no powiedzmy, że to jest porównywalne. I żeby kadry nam wychodziły takie same poza rozdzielczością, Janusz, nie drap, sorry, kod mi drapie, musiałem go krzyczeć, żeby nie było, że rozdzielczość podobna, ale żeby kadry wyszły podobne, musimy mieć tą samą ogniskową, a raczej ekwiwalent. Tu jest 6 mm, a tak naprawdę to 24, jak liczymy ekwiwalent pełnej klatki, a tutaj jest tych milimetrów też 24, dlatego możemy bezpośrednio porównać kadry i porobić bardzo podobne zdjęcia, jeśli chodzi o kadry. I to, co widzimy, jeśli chodzi o rozmieszczenie. Dobra, jest fajnie i jest super. I co wam powiem jeszcze więcej? Zanim przejdziemy do takiego technicznego stricte porównania, chciałem wam powiedzieć, że ja sobie troszkę popatrzyłem tych technikaliów i teoretycznie oba te sprzęty mają porównywalną dynamikę tonalną. To jest, możemy z nich wyciągnąć podobną ilość szczegółów z cieni, jak i z przepałów. Wow! I wynosi ona około 8 EV. Canon dla ISO 100. Canon troszkę minimalnie ponad 8, iPhone minimalnie mniej ponad 8. Przy czym dla iPhone'a ma troszkę trudniej, bo dla Canona ISO 100 jest natywną czułością najmniejszą, a dla iPhone'a 64. I tutaj dochodzimy do takiego pewnego paradoksu, ponieważ mój test opiera się na tym, żeby wpuścić do matrycy dokładnie tę samą ilość światła i zrobić dokładnie takie same zdjęcie w teorii, jeśli chodzi o ilość światła, która padła na matrycę. Więc problem jest taki, że ten iPhone troszkę przekłamuje ISO i tutaj gdzieś ISO 100 to jest tak naprawdę ISO 200 i trzeba tego Canona podbić o 1 EV w programie, żeby wyszła ta sama jasność zdjęcia.
I okej, powiecie, że Canon ma trochę gorzej, a ja powiem, że nie, bo tak naprawdę ilość światła, która pada na matrycę, jest dokładnie taka sama i właśnie na tej podstawie chciałbym wysnuć dzisiejsze wnioski, jeśli chodzi o analizę techniczną. Ale poza analizą techniczną sobie oczywiście zrobimy taką analizę, że weźmiemy sobie Canona i weźmiemy sobie iPhone'a i sobie pójdziemy w teren i powstrzygamy jakieś zdjęcia i porównamy je bezpośrednio do siebie. Myślę, że na różnych ISO też. Dobra, także nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. To widzimy się w Lightroomie, mojej cyfrowej ciemni, że tak powiem, i porównujemy sobie technicznie, żeby była jasność. Dwa pierwsze zdjęcia, a raczej dwie pierwsze pary zdjęć porównamy sobie typowo technicznie. To jest, do matrycy zostało wpuszczone tyle samo światła. Mimo, że jak widzicie, Canon jest po lewej, a iPhone jest po prawej, to do Canona został dodany 1 EV. Dlatego, że iPhone ma przekłamane ISO. Poprawne ISO ma Canon, więc zawsze musimy mu dodać 1 EV, żeby mógł dogonić iPhone'a. I co? I co ja wam powiem więcej? Jak ja to robiłem, że wyliczyłem dokładną ilość światła? Po prostu zdałem się na parametry. Tutaj mamy F8, bo obiektyw jest przymknięty do F8. Tak, to jest tak stary obiektyw, że trzeba go przymykać, żeby to miało jakikolwiek sens, a i tak nie jest tak dobry jak ten obiektyw z iPhone'a, ten malutki pipidubel, że tak powiem. I jest przymknięty do F8, naświetlane zdjęcie jest 20 sekund. W iPhone'ie mamy przesłonę 1.8, no nie da się przymknąć i naświetlamy czasem maksymalnym, czyli 1 sekundy, a to jest dokładnie odpowiednik minus 4,1/3 EV, co da nam dokładnie taki sam poziom naświetlenia i to jest dokładnie różnica między 1.8 a F8, te czasy naświetlania. Co więcej z ważnych informacji, wszystkie suwaki w obu przypadkach są na 0. Ja to nagrywam jeszcze raz, bo nie zauważyłem, że już podejrzewam iPhone'a o bazgranie w rawach, a okazuje się, że to jest mniejsza prawda niż myślałem, dlatego że jak widzicie, tutaj sobie kolor też można ściągnąć i mamy też kolorowy szum w rawach z iPhone'a. Także robimy sobie porównanie techniczne i co? Spodziewaliście się? Bo ja się trochę spodziewałem. Zobaczcie, te zdjęcia wyglądają naprawdę podobnie, przy czym zaznaczając, że iPhone ma tutaj lepszy kontrast ze względu na obiektyw. Tutaj w ogóle wyszły takie, praca pod ostro światło nie jest mocną stroną tego obiektywu, aczkolwiek jest równie ostry. I tak, przybliżamy sobie. Najpierw może niebo. Jak widzicie, w obu przypadkach widać szum. Że tak powiem, w Canonie jest mniejszy, ale znowu w Canonie są jakieś takie dziwne artefakty. No zobaczcie te artefakty. Po pierwsze hot pixele, po drugie te pionowe paski, nie wiem czy to widzicie, nie, jest źle, jest niedobrze. Tutaj w iPhone'ie jest bardziej równomierne to niebo, mimo, że tak powiem, większego zaszumienia. Lecimy sobie teraz inną rzecz, którą wam chciałem pokazać, czyli zielona taka tinta poświata w Canonie. Aha, co jest bardzo ważne. Ja te zdjęcia dopasowałem też, akurat nie te dwa pierwsze techniczne, ale dopasowałem je wszystkie, jeśli chodzi o balans bieli. I akurat te zdjęcia są, jak widzicie, różnią się proporcjami. W kolejnych zdjęciach, że tak powiem, tych z Nikisha to wyrównałem. No ale co ja wam chciałem powiedzieć, wracając do tematu. Tutaj mamy taką zieloną poświatę. Na iPhone'ie tego nie ma. I Canon, tutaj mimo, że te kolory są trochę bardziej nasycone z Canona, to jednak mimo wszystko one są trochę przekłamane, bo tam w rzeczywistości nie było takiego zazielenienia tutaj na śniegu, albo tutaj na drzewie. Ono nie było zielone. To Canon, że tak powiem, tutaj iPhone, przepraszam, oddaje dużo lepiej te kolory tutaj. No i dobra, i sobie, że tak powiem, ISO 100, ale pociągniemy sobie, zobaczymy jak to wychodzi. Szum, że tak powiem. Co my tu mamy? Wylazł szumik na iPhone'ie, a jak to wygląda w Canonie? Wylazł jeszcze większy szumik. W sumie, chociaż zależy jak na to patrzeć. W sumie nie jest taki znowu większy, ale te artefakty
te pionowe paski, przecież ja nie wiem co to jest, co ten Canon. Widzicie tutaj na tym krzaku są takie pionowe paski i to tak strasznie irytuje. I to zielone drzewo, no masakra. Canon jest trochę bardziej zaszumiony, ale brak tych artefaktów, które są znowu w Canonie, no lepiej to wygląda moim zdaniem na iPhone'ie. Dobra, to jest ISO 100, nie ma co się znęcać, lecimy na że tak powiem o 800. O, tutaj mi z poprzedniego mojej nagrywki zostało już wrzucone, że tak powiem, to już sobie porównamy, tylko sobie zesłapuję znowu Canon po lewej. Dobra, mamy już podbite ISO i cienie, światła i cienie, mamy podbite cienie i co tutaj widzimy? Szum jest podobny, przy czym w Canonie jest bardziej kolorowy. I w Canonie mam wrażenie, że jest go trochę więcej. Jest taki bardziej nierównomierny, na iPhone'ie jest bardziej równomierny, trzeba by dokładnie zmierzyć. Ale przejdźmy sobie do cieni. No i kurczę, no zobaczcie, no tutaj trochę niby więcej jest tego szumu na tym drzewie. Ale powiem wam szczerze, że Canonie jest taki bardziej strakowaty, ten bardziej kolorowy ten szum. Zobaczcie na Beatę. Na przykład iPhone ma trochę więcej szczegółów mimo wszystko moim zdaniem. Zobaczcie na tą tabliczkę. Da się, no bardziej te krańce, że tak powiem, są wyraźne i kolor jest lepszy, bo jest faktycznie biały. A tutaj na tej Beacie znowu widać te dwa pręty, one są tak widoczne, no tutaj tego, że tak powiem, nie widać. No zobaczcie tutaj na te krzaki, no ciężko. Powiedziałbym, że oba szumią podobnie, ale po prostu trochę inaczej. Canon ma więcej tej kolorowej sraki, a iPhone znowu ma może mniej kolorowy jest ten szum, ale wydaje mi się, że jest jednak trochę więcej go na iPhone. No i co? No i że tak powiem, po zastosowaniu odszumiania oba zdjęcia, może by nie było wstydu, że tak powiem, gdzieś na jakimś małym ekranie je wyświetlić, ale jak widzicie, one są naprawdę porównywalne. Dobra, nie przedłużam, przechodzimy do zdjęć z Nikisza. Dzień dobry, witam was na Nikiszowcu. No, jeszcze tutaj nie wchodziłem, przyznam szczerze, ale jest to drugi raz. No i myślę, że to będzie bardzo dobra miejscówka do sprawdzenia właśnie tych dwóch matryc. I zobaczcie, jestem właśnie na miejscu i poszukamy sobie jakichś ciekawych kadrów. No ale niestety iPhone'a muszę zdjąć, no bo, że tak powiem, nim też będę focił. Mamy dzisiaj piękną pogodę, także mam nadzieję, że uda się coś wyrwać. Dzięki. I ładujemy sobie sample. I powiem wam, że to jest jedyne zdjęcie, a raczej para zdjęć, które tak dobrze mi wyszły w sensie ekspozycyjnie, a nie mi, tylko automatyce, bo zobaczcie, mimo że tam jest różnica w tym ISO i iPhone ma ogólnie tendencję do prześwietlania zdjęć, żeby potem można było wyciągnąć raczej szczegóły z cieni, co będę omawiał, to ekspozycja jest ustawiona na 0 i w miarę się to zgadza, także bardzo się cieszę, też scena jest dość dynamiczna, więc możemy sobie troszkę poharastać te zdjęcia. Ale najpierw ogół, a ogół prezentuje się bardzo dobrze na obu sprzętach z zaznaczeniem, że na iPhone'ie znowu jest bardziej kontrastowo, bo ten obiektyw po prostu sobie lepiej radzi. No i tyle. Chcąc w Canonie uzyskać taką kontrastowość jak w iPhone'ie, musielibyśmy kupić nowoczesne szkło, które kosztuje trochę o tych parametrach i tej ogniskowej na pełnej klatce. Dobra, robimy sobie jakieś zbliżenia. Zobaczcie, ISO 100 i już widać szum na Canonie. Dlaczego? Dlatego, że jest poprawnie naświetlona na ISO 100, ok, ale cóż ja wam powiem, no widać szum. Tutaj ten bok, no widzicie, tutaj nie ma za bardzo szczegółów, tutaj jeszcze te szczegóły jako tako, chociaż jak spojrzymy na napisy, wydaje mi się, że na Canonie są troszkę bardziej ostre, a na iPhone'ie są troszkę mniej czytelne. Ale zobaczymy sobie w cienie. Zobaczcie, tutaj te cienie nie dość, że są troszkę jaśniejsze, mimo wszystko, to no, mają dużo więcej szczegółów, a inaczej, mają mniej szumu. A tutaj ten szum się już pojawia. Jak sobie wyciągniemy shadowsy, tu wyciągamy shadowsy, no zobaczcie jaka jest różnica. No kolosalna. Znowu jakieś zazielenienie jest na tym Canonie, już nie mogę z tego.
Ale nie wiem, z czego to w ogóle wynika. Jak ktoś z was wie, to proszę dajcie znać w komentarzach. Przy czym zaznaczam, że nie jest to tinta. Canon po prostu tak lubi robić na starych matrycach. No to zobaczcie, no kurczę, no jest średnio. A jak to wygląda w światłach, skoro iPhone przyjaśnia zdjęcia, powinien mieć problem ze światłami. No i sobie przechodzimy do nieba i ciągniemy sobie highlightsy w dół. Na iPhone'ie i na Canonie. I jeszcze whitesy. I co my tu mamy? Mamy sobie, zobaczcie, to jest widoczna chmurka, bo tu na Canonie tak ale zobaczcie, jakie tu są dziwne kolory na tym niebie, na Canonie. A tutaj to niebo jest nawet gładkie na iPhone'ie. Tak czy siak podobnie się dało wyciągnąć szczegóły, cienie na minus dla Canona, ale tu też trzeba oddać to, że Canon ma poprawnie ustawione ISO, a iPhone nie przekłamuje. Tak czy siak powiedziałbym, że w porównaniu do technicznego porównania właśnie jest podobnie. Jest podobnie i spokojnie iPhone tutaj technicznie może być substytutem tego Canona, nie ma najmniejszego problemu, przy czym ma naprawdę fajny i dobry i ostry obiektyw. A do Canona, żeby kupić taki obiektyw, trzeba się trochę wykosztować. Dobra. Zerujemy sobie foty i lecimy dalej. W sumie po co ja zerowałem te foty, tutaj nie wzorowałem. Nieważne. Lecimy dalej. Lecimy sobie dalej. Ojej. Wciągamy to. Dobra. Zobaczcie. Tutaj Canon i zobaczcie jaki kolor. To jest zdjęcie, które mnie zadziwiło bardzo mocno, bo te kolory się od siebie różnią. Nie wiem, z czego to wynika, czy tu jest przez ten mniejszy kontrast, czy przez co, ale na Canonie widzicie, to jest bardziej pomarańczowe, na iPhone'ie jest znowu żółte, ten kościół. I znowu patrzymy tym razem cienie, no zobaczcie tutaj jaka jest sraczka, tu jak jest gładziutko. Tu jaka jest sraczka na Hondzie, tutaj jak jest gładziutko. No i cóż, tylko tutaj jest dostosowane odpowiednio EV, bo już, że tak powiem, w teście takim życiowym, że tak powiem, zdałem się na automatykę, więc już nie kombinowałem przeliczania, jak sobie poradzą, aparat tak sobie poradzą, a ja to po prostu będę sobie obrabiał. No to sobie obrabiam. No i zdecydowanie wychodzi to lepiej na korzyść iPhone'a. Cóż ja wam poradzę, brutalna prawda. Lecimy dalej, czekajcie, żebym ja wam nie pomylił zdjęć. To jest Canon, dobrze, po lewej Canon. No i okej, jest sytuacja podobna, troszkę się różnią kolory. Jak to jest w szumach? W szumach oczywiście na iPhone'ie jest ciężko, już na ISO 100. Na iPhone'ie na tym ISO 100 jest naprawdę gitówka. Dobra, wyciągniemy sobie stąd światła. Ciągniemy sobie, a raczej zmniejszamy z Canona. Ojejciu, tutaj tinta. Dobra, akurat tutaj się nie popisałem z tą tintą. Tylko sobie ją skorygujemy i jest gituwa. I widzicie, tutaj znowu jest bardziej żółte, takie nasycone, ale dobra. I co? I tutaj znowu mamy takie, przejście jest takie dość drastyczne na tym niebie, jest trochę przypalone. A tutaj na iPhone'ie, mimo że on ma to ISO zawyżone, a raczej zaniżone, zależy jak patrzeć od której strony, to, że tak powiem, jest gitówka. A teraz sobie pociągniemy cienie. No i co mi powiecie ciekawego? No, Canon szumi bardziej. No tutaj widzicie, jest jeszcze struktura widoczna tych kafelków. Tutaj już jest, się mówi, sraka. Lecimy dalej. Znowu chyba wam pomyliłem zdjęcia. Tak, po lewej jest EOSik. Dobra. Tutaj bardzo mocno kontrastowa scena. Canonik +1, iPhone'ik -1 i lecimy. Lecimy z highlightsami dół. Widzicie? Tutaj wyszła mała chmurka, a w iPhone'ie nie wyszła. Czyli czasami opłaca się zrobić ciemniejsze zdjęcie,
jak chcecie wyciągnąć sobie niebo, ale powiedzmy sobie szczerze, często lepiej działać na granicy tych przepaleń i mieć lepsze cienie niż po prostu nie doświetlać tego zdjęcia. Dobra, cofamy sobie highlightsy i ciągniemy sobie shadowsy. O, bądź święty, co tu jest? Co tu jest na tym, że tak powiem, na tym kanonie? Zobaczcie, jest sraka, nawet tego nie muszę przybliżać. Zobaczcie, to ledwo te napisy są widoczne, a tutaj mamy pewne szczegóły, mimo że widzimy ten szum. I tak, i teraz wam pokażę, ściągamy kolor z kanona. Widzicie to? Jest masakra. No ale tutaj Canon nie doświetlił zdjęcia, automatyka nie doświetliła zdjęcia, no to sam sobie chłopak zaszkodził, że tak powiem. Na iPhone'ie jest czyściutko jest, no. Tylko sobie ten kolor znowu zdekoloryzujemy a i tak jest kolorowo, takie plamy są, taki banding kolorów się. O, widzicie? Tutaj zdekoloryzowałem trochę szum z iPhone'a i patrzcie. I też widać trochę koloru, więc może nie aż tak faktycznie ingerują, chociaż zależnie pewnie od przypadku. Dobra. Nie mogę na to patrzeć, na tą srakę, przepraszam. Lecimy dalej. Dwa ostatnie zdjęcia. Już w takiej normalniejszej, że tak powiem, tematyce. No i co? I znowu Canon po lewej. O nie, jednak nie, dobra, Canon jest po lewej. I co? No i lecimy, sobie patrzymy. Kościół. No widzicie, tutaj nie dość, że jest większy kontrast, to te szumy w tych cieniach no, są no, dużo mniejsze. No ciężko. No, jak widzicie, zdjęcia ogólnie po oddaleniu są naprawdę podobne i oba są podobnej jakości, aczkolwiek diabeł tkwi w szczegółach, dosłownie w szczegółach. No cóż, chyba nie będę nic dodawał. No nie będę nic dodawał. Dwa ostatnie zdjęcia, gdzie ta, że tak powiem, praca dla automatyki była najłatwiejsza, aczkolwiek i tak iPhone prześwietlił o 1,33 mniej więcej. No i to dało to w tym, że w sumie dobrze, że prześwietlił, bo wszystko sobie stąd ściągniesz w dół, a szumów, że tak powiem, mieć nie będziesz. No i właśnie to się potwierdza. Na masce tutaj są szumy, tutaj ich nie ma, ale zobaczcie, to i tak to tak nie powinno być. No robić zdjęcie pełnoklatkowcem, nawet 20-letnim i co? I na ISO 100 już ci szumi. No i mimo, że jest poprawnie naświetlony teoretycznie według automatu. No, ja rozumiem 20 lat, ale w porównaniu do dzisiejszych czasów, no nie godzi się, no. Dobra, zapraszam do podsumowania. Także podsumowując i reasumując. Tego oto wielkiego klocka możecie nosić w kieszeni, kupując iPhone'a, jeśli chodzi typowo o jakość zdjęć wypluwanych na 24 mm, czyli to jest największe ograniczenie iPhone'a. Macie 24 mm, tam co prawda jest szeroki kąt i jest ten teleobiektyw niby, ale to nie będziecie mieli takich dobrych efektów jak z tego głównego aparatu. Jeśli zaakceptujecie to ograniczenie, bo na przykład chcecie focić tylko i wyłącznie krajobrazy, no tylko i wyłącznie głównie krajobrazy, na przykład nie wiem, albo kręcić vlogi z wakacji, no to uwierzcie mi, ten iPhone jako początkującym amatorom wystarczy w 100%. Chcecie się nauczyć fotografii, również możecie zrobić to na iPhone'ie. Może sobie nie domkniecie przysłony, ale tych podstaw obsługi manuala spokojnie dacie radę. Przy czym no podsumujmy takie koszty. Taki iPhone kosztuje 3,5 tysiąca. Używany na gwarancji, mniej więcej. Mówimy cały czas o używanym sprzęcie. A ten Canon z obiektywem, który dorówna temu iPhone'owemu obiektywowi, kosztuje mniej więcej 3000 zł. Więc moim zdaniem nie ma sensu dopłacać i spokojnie, że tak powiem, jak ktoś wam powie, że dzisiaj smartfony to robią mega słabe zdjęcia w porównaniu do aparatów z dawnych lat, czyli 20 lat około, no to możecie mu pokazać ten materiał.
Także tym akcentem kończę i życzę Wam wszystkiego dobrego.